Halo? Dzień dobry, pan premier. Ja dostać numer od pan Bawścik. Ja dzwonić z Nairobi od pan Kancer. Ja kupić dużo wiza, polska wiza. Jaka cen na następne 2 weeks? Habibi, come to Holland. Helmoj! Cześć, witam Was. Dzisiaj dość głośny temat. No można powiedzieć, nie wiem, afera być może nawet i stulecia. Oczywiście nie dla pisowców. Ale może zacznę w ten sposób. Sprzedawali wizy muzułmaninom. Sprzedawali krew oddawaną przez dawców. Wycinają i sprzedają drzewa polskich lasów. Im grubszy pomnik przyrody, tym wyższa cena. Sprzedali uprawnienia do emisji CO2. Sprzedali za bezcen Arabom Lotos. A co kupili? No kupili tony ukraińskiego zboża, wykańczając polskiego rolnika. Takie typowo barbarzyńskie metody, ale nie o tym. Dzisiaj właśnie o Visa Travel. Moi drodzy, to jest taka pisowska typowa metoda, rozpętać antyemigracyjną histerię, ściągnąć rekordową ilość emigrantów, zarobić miliony na wizach, a na koniec rozpisać referendum w sprawie migracji. No tak to według mnie potrafi tylko i wyłącznie PiS, no bo któż by inny? Polski MSZ mógł sprowadzić do Europy setki tysięcy migrantów. Toczy się postępowanie wyjaśniające i myślę, że odpowiednie służby wkrótce będą mogły przedstawić przyczyny. Chodzi o wielką aferę korupcyjną, w wyniku której do Europy napłynęły setki tysięcy migrantów. Coś szokującego, bo kiedy czyta się w portalu afrykańskim przegląd Sahary, historię o korupcji na wizach, to są rzeczy po prostu niewiarygodne, że polityka korupcji PiS-u wjechała nawet do Afryki. Ja wiem o takim postępowaniu wyjaśniającym, które trwa. System stworzony przez polski MSZ miał charakter wybitnie korupcjogenny i pozwalał omijać kolejkę. Transparentność i uczciwość. Według danych Eurostatu Polska wydała w ubiegłym roku, tylko w ubiegłym roku, ponad 700 tysięcy pozwoleń na tak zwany pierwszy pobyt. Powiem Wam tak, nie daje mi spokoju myśl, jak ta skorumpowana, pazerna świnia Wawrzyk zamierzał kręcić lody na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jak wiecie, PiS go wystawił, zresztą to jest bliski znajomy, przyjaciel Kaczyńskiego. Za $5000 można było kupić wizę do Polski na stoisku pod ambasadą w Afryce. Były wystawione stoliki i sprzedawali wizy niczym, nie wiem, rolnik przy drodze worek kartofli. Każdy mógł kupić, wizy były in blanco. Z tego co wiadomo, teraz już jest koło 700, wcześniej pierwotnie było 350 tysięcy. No ale pamiętajcie, że PiS jest przeciw migracji. I teraz weźcie, popatrzcie, jaka to jest zajebista hipokryzja, skurwysyństwo. Co najmniej 400 tysięcy muzułmaninów kupiło u pisowców wizy, na straganie, po prostu na straganie, wizy in blanco. A oni teraz będą mnie czy was pytać, czy sprowadzać ich dalej. Powiem wam szczerze, że odrobinę się tutaj pogubiłem, bo nie wiem jak to ugryźć. Czy to referendum dotyczy też właśnie sprzedawania wiz niczym, nie wiem, kartofle na drodze.
Pytanie jest o rolę pana ministra Wawrzyka, osób blisko z nim związanych, osób, które podejmowały decyzję o budowie Centrum Decyzji Wizowych. Czy o tym wiedziały, a jeśli nie wiedziały, dlaczego tego skrzętnie nie sprawdziły? Pytanie, czy wiedziały i działo się to ich za ich zgodą? I to jest bulwersujące, skandaliczne i za to jest prokurator, czy nie wiedziały i nie dopełniły swoich obowiązków, co jest skandaliczne i za to też jest prokurator. Więc tak czy tak, przed wyborami ta sprawa będzie przez nas piętnowana na każdego dnia. I teraz tak, gdy wybuchła ta cała afera, oni tego całego Wawrzyka schowali. I powiem wam, myśląc, że oni go nagle schowają, tak jak Szumowskiego po aferze z respiratorami, że sprawa przycichnie, rozejdzie się po kościach, będą kręcić afery tuskowe i tak dalej i sprawa się rozejdzie, ale nie. Sprawa się nie rozejdzie i powiem wam, dlaczego ona się nie rozejdzie po kościach. Otóż, moi drodzy, nie rozejdzie się po kościach i pisowcy tej afery nie wyciszą, nie zamiotą pod dywan, dlatego że to nie jest afera tylko polska, ale to się zrobiła już afera międzynarodowa, bo emigranci, którzy, można powiedzieć, rozlali się po całej Europie i w ogóle ta afera wyszła, bo media zachodnie i służby zachodnie ruszyły tą sprawę. Bo zauważcie, że było cicho, tylko oczywiście była propaganda pisowska, żeby nie przyjmować emigrantów. Wiecie, te bla 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 pisowskie. Pisowcy na okrągło trąbili w mediach, że to Merkel z Tuskiem sprowadzają emigrantów, a pod stołem sami trzepali kasiorę z tego procederu. Powiedzieć hipokryci to nie powiedzieć tak naprawdę nic. Oczywiście Wateusz nic o tym nie wie, tam wie, że coś się dzieje, ale nie wie co do końca. Ziobro i jego prokuratura stwierdziła, że to na przełomie od 2015 roku to było zaledwie kilkaset takich przypadków. Jak się teraz okazuje z Eurostatu, z danych Eurostatu, że to nie było kilkaset osób, tylko 700 000. Przecież oni więcej wpuścili emigrantów niż Niemcy i Francja łącznie. Była grupa młodych ludzi wokół niego, 20 kilku, 30-latków, których bardzo mocno porozprowadzał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i którzy przejęli kontrolę nad całym systemem wizowym. I sygnał przyszedł od służb zagranicznych, także, uwaga, od służb amerykańskich. Brzmi dziwnie, przekonają się Państwo, że jest w tym pewna logika. Został stworzony system przerzutu ludzi z Azji przez Polskę, przez kraje europejskie, także do Stanów Zjednoczonych. I kto ma najpotężniejsze, najlepiej zorganizowane służby imigracyjne na świecie? Amerykanie. Od Amerykanów przyszedł sygnał, dlatego Wawrzyk został ścięty w ciągu jednego dnia. Dlatego oni dowiedzieli się o tym tak późno, żeby nie zdążyć zmienić pytań referendalnych i żeby nie robić całego cyrku wokół bezpieczeństwa, kiedy bezpieczeństwa nie dowożą. Ale w związku z tym, to też jest nerwowa reakcja. Rozmawiałem z jednym z ludzi, który siedzi wewnątrz tego procesu, nie jest związany z PiS-em, ale z różnych powodów wie, co się tam dzieje, z powodów zawodowych i mówi, że to jest wyraz paniki. Dlatego, że Wawrzyka nie można było odwołać po wyborach, zrobić to po cichu, natomiast oni się tak wystraszyli, że jest jakiś syf i nagle wyjdą na przykład w mediach zagranicznych jakieś konkretne informacje o polskim MSZ-cie, o Wawrzyku, być może jakieś podejrzenia korupcyjne dotyczące jego otoczenia, że będzie za późno. W związku z tym postanowili go ściąć teraz i udawać, że nie ma sprawy. Słuchajcie, jest sprawa. Moi drodzy, powiem wam, że Merkelowa w porównaniu do pisowców to była amatorka, bo przyjmowała emigrantów za darmo. Pisowska mafia z wiceministrem MSZ, kumplem Kaczyńskiego, ze ściągania emigrantów zrobiła biznes na blisko $2 miliardy.
za nasze pieniądze wybudowali zaporę na granicy z Białorusią. I teraz ja wam powiem, po co ta zapora była. Bo ona nie byłaby chronić Polaków. No nie łudźmy się. Jak dla mnie, oni za nasze pieniądze ten płot, tą zaporę postawili, żeby im no, po prostu wszyscy płacili za bilet wstępu do Polski czy do Europy. Po prostu wiadomo, że płot na granicy powstał po to, żeby im się po prostu kasa zgadzała ze sprzedaży wiz, żeby nikt na lewiznę tu nie wszedł, bo każde 5 000 od łba to 5 000 i nikt nie będzie za friko wchodził, prawda? I tutaj możemy tak przeliczyć tak na szybkiego. 400 000 osób razy $5,000 to jest jakieś 200 milionów dolarów. Razy 4, 28, bo gdzieś tak 4,28 chyba dolar jest. No to jest 2 to jest 8 milionów, ponad 800 milionów na czysto, 850 chyba 6 milionów, jakoś tak na czysto pisowcy sobie zarabiają na boku. A oczywiście płot postawili za nasze, żeby im się po prostu kasa zgadzała. I to jest jeszcze nic. Posłuchajcie dalej. Moi drodzy, to zdjęcie, które tu za mną widzicie, to jest ambasada, polska ambasada w Nigerii. Jak widać, Google zrobiło zdjęcie w październiku 2021 roku. I tutaj biuro podróży Wawrzyk Travel pracuje, jak widać, na pełnych obrotach, kolejka po wizy in blanco dla Afrykańczyków, muzułmaninów. Kramik otwarty, nic, tylko płacić i brać. Według naszych ustaleń cała ta sprawa nie wzięła się ze śledztwa polskiego i CBA nie przyszło samo z siebie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tylko polskie służby zostały jakby zmuszone do tego przez służby sojusznicze, ponieważ w krajach zachodnich, głównie w Niemczech, nagle zaczęły się pojawiać dziesiątki tysięcy migrantów zarobkowych z tych właśnie krajów niebezpiecznych, którzy mieli legalne papiery na pracę w Polsce. I Niemcy, no już mówmy o Niemcach, zorientowali się, że ci migranci nie byli nigdzie sprawdzani, że nasze służby w ogóle kompletnie położyły tą sprawę, że tutaj właśnie ta firma WVS Global jakby opanowała cały ten proces wydawania tych wiz i to służby zachodnie zaalarmowały Polskę, zapytały Polskę, skąd się to wszystko bierze i zaalarmowały, że nagle na zachodzie pojawiła się cała masa migrantów z legalnymi papierami wystawionymi przez polskie placówki dyplomatyczne. Także moi drodzy, czy pisowcy tego chcą, czy nie chcą, tego, jak mówiłem, pod dywan nie zamiotą, bo trwa międzynarodowe śledztwo w sprawie sprowadzania do Europy setek tysięcy emigrantów przez polski MSZ. I podobno ten przekręt jest wart, tak mówiłem, blisko 2 miliardy dolarów. Pisowska mafia, bo inaczej tego nazwać nie można, rozszerza przemyt na skalę międzynarodową. A w Polsce sukinsyny chcą robić referendum w sprawie migrantów. No, hipokryzja poziom master po prostu. I ja tu nie wierzę, że Kaczyński nic o tym nie wiedział. Podejrzewam, choć nie wiem, na ile to prawdopodobne, ale chyba według mnie wysoce prawdopodobne, że Wawrzyk z Kaczyńskim i innymi pisowcami stworzyli system. 5 000 dolców za wizę dla muzułmanina. 350 000 podejrzanych wiz. Razem z pośrednikami stworzyli po prostu dojną krowę.
Miliardy dolarów dla kolesi z PiS. Nas mamili propagandą płotu na granicy, a wpuszczali do Polski setki tysięcy emigrantów za 5 tysięcy dolarów za głowę. Po prostu gangsterzy PiS robili z Polaków idiotów. I jeszcze bezczelnie, bo to trzeba podkreślać, Kaczyński ogłasza referendum w sprawie emigrantów. No, jakim to trzeba być wyrachowanym skurwielem, żeby tak se pogrywać? Wydało się. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki. Ich ludzie stworzyli system umożliwiający pośrednikom wystawianie wiz za łapówki po 5 tysięcy dolarów od głowy. Zaprosili 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki, więcej niż Francja czy Niemcy. Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kto jeszcze był zamieszany w tę aferę? Straszyli, a sami ich wpuścili. Po wyborach sprawdzimy, czy na tym zarobili. Moi drodzy, sprzedaż, ja już tak delikatnie mówię, bo to cały czas się zmieniają te dane, oczywiście w górę, ale sprzedaż 350 tysięcy wiz po 5 tysięcy dolarów emigrantom z państw islamskich. To, co przeraża jeszcze bardziej, to ta gigantyczna skala, która nie byłaby możliwa bez wiedzy i zgody, tak mi się wydaje, ABW, CBA, służb wywiadu, wojskowego MON czy Straży Granicznej, bo to jest niemożliwością, żeby takie ilości emigrantów do Polski przybywało i nasze służby tego nie widziały, a zauważyły to służby zachodnie, u których nagle zaczęło przybywać ni stąd ni zowąd tych emigrantów hurtowo. Jak na mój gust, Kamiński, Wąsik, Błaszczak musieli o tym wiedzieć i to akceptować. Można by powiedzieć, że ABW, CBA, MON w ruinie, bo nie wiedzieli, albo w ruinie, bo uczestniczyli, po prostu PiS stworzył skorumpowane państwo. Ale do wycierania sobie mord papieżem, patriotyzmem, to oni są pierwsi do tego. Cofanie na granicy, robić te pushbacki. Teraz też wiadomo, dlaczego tam była strefa zakazu, żeby tam dziennikarze nie wchodzili. No bo po prostu złodzieje nie lubią nie lubią jak ktoś im się patrzy na ręce. No ale wyszło wszystko, ale i tego, jak powiedziałem, nie zamiotą pod dywan, bo to się zrobiła afera międzynarodowa. Mało tego, oni też pisowcy krzyczą bardzo o suwerenności, o polskiej suwerenności, ale Kaczyński, Wawrzyk, ta cała pisowska wierchuszka oddali polską suwerenność w zakresie wiz dla państw islamskich, w których działają islamscy terroryści. Indyjskiej firmie oddali, VFS. To jest firma, która handlowała w państwach terrorystycznych polskimi wizami. Ta pisowska mafia, bo tego inaczej nazwać nie można, dali firmie VFS praktycznie wyłączność. Ta firma miała siedzibę też na terenie Białorusi. Jak powiedziałem, ta cała zapora na granicy była budowana po to, by zablokować cwaniaków, którzy chcieli się wcisnąć do strefy Schengen bez zapłacenia haraczu dla ludzi PiS. I co ciekawe, MSZ poza wnioskami tej firmy nie wydawało wiz. Tak jak powiedziałem, były wizy in blanco. Po prostu na okaziciela wystarczyło sobie wpisać nazwisko i hulaj dusza. Piekła nie ma, można sobie jechać do Europy, do Polski. Tylko trzeba pamiętać, żeby zapłacić 5 tysięcy dolarów. Ta firma wpuszczała do Polski terrorystów. Mógł wjechać każdy, dosłownie każdy, który zapłacił 5 tysięcy dolarów. A cóż to jest dla islamskich terrorystów 5 tysięcy dolarów? Tego nikt nie kontrolował, tego nikt nie weryfikował. I to jest najstraszniejsze.
System internetowy był zdominowany przez jedną prywatną firmę i praktycznie nie było możliwości dotarcia do placówki, żeby uczciwie i zgodnie z prawem złożyć jakąkolwiek aplikację. Dlatego nie ma żadnej różnicy. I teraz jeśli chodzi o liczby. Tutaj PiS urządza referendum w sprawie 1000 czy 2000 imigrantów, którzy by i tak nie przyjechali z tego powodu, że przyjęliśmy bardzo dużo ludzi z Ukrainy. Natomiast mamy do czynienia już na poziomie liczb i to są dane służby granicznej. W zeszłym roku przyjechało 180 000 osób, bo trzeba przyznać, że te 300 000 wiz wydanych, to może tak być, że część z tych ludzi nie przyjechała, więc patrzmy na to, kto przyjechał. 180 000 osób z państw muzułmańskich. Z góry przepraszam, że używam tego sformułowania, ale chodzi mi o oddzielenie osób z Ukrainy i Białorusi, które przyjechały, czy też z Unii Europejskiej. I teraz tak, mamy 180 000 w zeszłym roku, tylko jeden rok. I 2000, w sprawie których oni się awanturują. I teraz tak, osoby... przesyłała, dlatego ci są niesłuszni. Tak. Ostatnie zdanie. 40 000 osób z tej grupy 180 pracuje i płaci składki. Ja się pytam, gdzie jest cała reszta tych osób, która przyjechała? Czy to jest właśnie ten proceder korupcyjny, oni wszyscy ruszyli dalej? No niestety PiS nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak wcześniej mówiłem, te dane się cały czas aktualizują. I tutaj już, tak wspomniałem, ta afera się po prostu rozpędza, bo już jest ponad 600 czy blisko 700 000 wiz wydanych w ciągu 8 lat dla tych emigrantów. Cała ta firma FVS, która sprowadza do Białorusi dla Łukaszenki emigrantów szturmujących polską granicę, ma siedzibę właśnie na Białorusi. Ta sama firma ma umowę z polskim MSZ-em na wydanie polskich wiz. Wydaje wizy za kasę 4-5 tysięcy dolców od ełba, że tak się wyrażę. I powiem wam, że przynajmniej mi jest ciężko, naprawdę ciężko w to uwierzyć, że ABW, CBA, Wojskowy Wywiad czy Straż Graniczna nic o tym nie wiedzieli. I dla mnie, nie wiem, mam takie wrażenie przynajmniej, że ABW, CBA, MON, Kamiński, Wąsik, Błaszczak po prostu za przyzwoleniem tej pisowskiej mafii, przynajmniej część z nich maczało w tym swoje paluchy i odpowiadają w jakiś sposób za ten gigantyczny handel polskimi wizami. Akceptowali firmę, tą VVS, akceptowali te 600 000 emigrantów. Dobry wieczór. Im bardziej władza milczy, tym więcej pytań pada o aferę wizową w MSZ, o kolejny w niej wątek prowadzący do indyjskiej firmy, o liczby, o kwoty, o szczegóły operacji CBA i skreślenie Piotra Wawrzyka z rządu i z list wyborczych. Oświadczenie Prokuratury Krajowej odpowiedzi nie daje. Maciej Knapik. Jaki jest sens organizowania referendum w sprawie imigrantów, skoro rząd Prawa i Sprawiedliwości szeroko dla nich otworzył granice dla tysięcy i nikogo nie pytał? To jest absolutnie nieprawda. Referendum dotyczy nielegalnej imigracji. Zaprzeczenia albo milczenie. Chcieliśmy na parę pytań, żeby pan odpowiedział. Jakie są powody dymisji ministra Wawrzyka? Prawo i Sprawiedliwość nie chce mówić o masowym wydawaniu wiz dla imigrantów z Afryki i Azji w ostatnich 3 latach. Wydano prawie 250 000 wiz. Prokuratura zaprzecza, że chodzi o sprowadzanie milionów imigrantów, choć o milionach przecież nikt nie mówił. Zapewnia, że w śledztwie CBA chodzi o nieprawidłowości przy raptem kilkuset wizach. Ich ludzie stworzyli system. Nikt jednak nie dementuje doniesień o korupcji. $5000 za wizę. Biedni, niewinni ludzie, którzy płacili Łukaszence 15 000 i ginęli na bagnach, okazali się mniej sprytni od tych, którzy wpłacali 5 000, szli do skorumpowanego urzędnika. Działy się straszne rzeczy. Zamiast tego w swoim spocie PiS znów straszy imigrantami, ale jednocześnie indyjska firma VFS Global chwali się podpisaniem 6 września kontraktu z Polską na obsługę procedur wizowych m.in. z Delhi, Kalkuty czy Jaipuru. Tu procedura wizowa na przykład z Indii czy Sułtanatu Omanu do Polski polega na wypełnieniu formularza online, dołączeniu dokumentów, spotkaniu się w biurze firmy, paszport odbiera się potem osobiście albo kurierem. Nie ma tu nic o spotkaniu z polskim konsulem, a
a w Omanie w ogóle nie ma polskiej ambasady. Nasza polityka jest jasna. A teraz politycy PiS-u o osobach z Azji czy Afryki w Polsce. Są weryfikowane przez służby w kilkustopniowym procesie. Są zweryfikowane przez służby i przyjeżdżają na określony czas. Sami państwo nic nie wiecie o tych ludziach. Absolutnie nie. Wszystko załatwia się przez internet. Nikt z tymi ludźmi się nie spotyka. Przyszedł już z tezą? Nie, z faktami, do których chcę, żeby państwo się odnieśli. Moje wypowiedzi wychodzi na to, że nie mają dla pana żadnego znaczenia. Mają ogromne. Bardzo proszę, kolejna redakcja. I tyle. Mikrofon został wyłączony. Teraz już nie można zadawać pytań. Chcielibyśmy coś powiedzieć, nie można już zadać pytania. Teraz mówi tylko pan Bochenek. Gazeta Wyborcza opisuje, że działania CBA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dotyczą właśnie firmy VFS. Moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry. Na TikToku wiceminister spraw zagranicznych miał dobre relacje z prezesem Kaczyńskim, ale Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny za sprawy konsularne właśnie, został zdymisjonowany i zniknął z list wyborczych PiS-u z dnia na dzień. Czy pan Wawrzyk i jego ludzie brali pieniądze na boku? Okaże się po wyborach. Dopóki będzie rządził PiS, nic w tej sprawie nie zostanie wyjaśnione. Firma VFS to, jak czytamy, oficjalny partner zewnętrzny obsługujący na przykład w Omanie różne kraje, w tym Polskę czy Szwecję. Tę samą Szwecję, która w ostatnim spocie PiS-u występuje jako ponury i złowieszczy przykład rzekomego terroru imigrantów na ulicach. Nie chcemy takich obrazków w polskich miastach. Bo powiem wam, tak na logikę rzecz biorąc, skoro zachodnie służby się połapały, że przez Polskę setki tysięcy emigrantów pakuje się do Europy, a polskie służby nic nie wiedziały, to no, z bezpiecznym krajem mamy tak naprawdę niewiele nic wspólnego, albo po prostu te służby przymykały oko. No, jedno z dwóch, no bo raczej mało prawdopodobne, bo mi się wierzyć nie chce, żeby polskie służby nie wiedziały, że setki tysięcy emigrantów przewija się przez Polskę, bo musieli się przez tą Polskę przewinąć. Mało tego. Wydali, no ja już tak mówię, tam te 350-400 skromnie, z państw zagrożonych terroryzmem. Łapówka $5000. I teraz uwaga. Wychodzi Ziobro, niczym malowany po 24 godzinach i oświadcza, to tylko było kilkaset wiz nieprawidłowych. I powiem wam, że to oświadczenie rozwaliło mnie na łopatki, bo dlaczego? Po wypłynięciu na światło dzienne tej afery, 24 godziny po tym, Ziobro sprawdził dokumentację 350 000 wiz w 24 godziny i oświadczył, że to jest tylko kilkaset nieprawidłowych. Czy tutaj coś dodać, to oświadczenie po prostu dla naiwnych. Nikt o zdrowych zmysłach po prostu tego nie łyknie. I powiem wam, ja teraz już wiem, czemu służą te niemal codzienne konferencje prasowe pisowców na tle płotu. To jest po prostu informacja dla nielegalnych emigrantów z państw islamskich, że bez $5000 na wizę nie wjedziesz do Polski. Nie po to wydali miliardy polskich złotych podatników, żeby jakiś emigrant nie płacąc za wizę wjeżdżał sobie do Polski, nie dając haraczu dla pisowskiej mafii. Tylko jest pytanie, czemu o tym wszystkim jaśnie wielmożny Jarosław, czy Błaszczak, czy inny z tej pisowskiej wierchuszki nie raczyli poinformować Polaków o tym, że sprzedają wizy na prawo i lewo in blanco każdemu, kto ma kasę. PiS od miesięcy straszy migrantami, a to polski MSZ mógł stać za sprowadzeniem do Europy setek tysięcy migrantów, twierdzi opozycja. W tle jest tajemnicza dymisja wiceministra Piotra Wawrzyka. Doszło do niej po wizycie CBA w resorcie i rozporządzenie Wawrzyka, dzięki któremu do Polski wjechały tysiące migrantów. Maciej Knapik.
Czy pan coś wie na temat dymisji pana ministra Wawrzyka i tego, co tam się działo? Jak pan to skomentował? Nie mam tej wiedzy i to jest chyba wiedza, którą ma na ten moment chyba ścisłe jakieś grono polityków. Coś zaszło, nie wiem co. To nie do mnie pytanie, premiera proszę. Nikt w PiS-ie nie chce komentować ani dymisji wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Cisza też wokół działań CBA. Ja wiem o takim postępowaniu wyjaśniającym, które trwa i stąd ta dymisja, ponieważ my chcemy zachować tutaj absolutną transparentność. Transparentności nie ma, bo CBA też milczy i nie odpowiada na pisemne pytania. Lider PO reaguje natychmiast. Czy wiecie, kto w Europie ściąga najwięcej muzułmańskich imigrantów? Rząd, który nimi najgłośniej straszy. Rząd PiS. Bo ktoś dostaje $5000 od głowy. Policzcie sobie, ile oni z tego wyciągają. Polski MSZ mógł sprowadzić do Europy setki tysięcy migrantów. Czytamy w prasie. Możliwe, że chodzi o wielką aferę korupcyjną. Cudzoziemcy płacą za wizy około właśnie 4-5 tysięcy dolarów. Pieniądze biorą, jak czytamy, firmy pośredniczące. To są środki, które są w nielegalnym obiegu. Pytanie, ile z nich trafia i do jakich polityków? Wiemy, że wydano prawie 135 000 pozwoleń na pracę tylko w 2022 roku. Za sprawy konsularne odpowiadał minister Wawrzyk właśnie. W kwietniu w Łodzi zainaugurowano Centrum Decyzji Wizowych, nową placówkę ministerstwa. Minister Rau, teraz jedynka PiS-u na liście w Łodzi, mówił wtedy, że placówka jest potrzebna, bo dla cudzoziemców z Azji Polska staje się coraz atrakcyjniejsza. Zapotrzebowanie na polskie wizy wszelkiego rodzaju rośnie. W czerwcu minister Wawrzyk przygotował rozporządzenie, które pozwalało na zwiększenie liczby rozpatrywanych wniosków wizowych, jakby jeszcze było mało. I tu do akcji wkroczył po raz pierwszy Donald Tusk. Chcą rozpatrzeć co najmniej 400 000 wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki. Bo cały problem tkwi w tym, że PiS w mediach rządowych od tygodni straszy imigrantami. Przymusowym mechanizmem. Nawołuje, by w wymyślonym przez siebie referendum odpowiadać nie na pytanie o relokację tysięcy imigrantów. Strachem próbuje zmobilizować swoich wyborców. Strach wyjść na ulicę, płonące opony, płonące samochody. Oni chcą zgotować wam piekło. A rzeczywistość mogła być zupełnie inna. Robili biznesy, robili deale na wizach dla cudzoziemców. Rozporządzenie pospiesznie wycofano. W centrum dzisiaj nic się nie dzieje. Piotr Wawrzyk był wcześniej kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydaturę zatrzymał Senat. Powiedzmy sobie szczerze, jeden z tych działaczy pisowskich, którzy co innego mówią, a co innego robią. Jarosławie Kaczyński, czy ty straciłeś kompletnie kontrolę nad swoimi ludźmi i na tym, co oni wyprawiają, czy sam bierzesz w tym udział? Lider PO wzywa prezesa PiS-u do debaty. Maciej Knapik, fakty. I teraz tak, jeszcze raz. PiS straszy Polaków, że 2000 migrantów, które rzekomo miały być tej relokacji, wyrżnęliby wszystkich Polaków, zgwałcili wszystkie kobiety, zamordowali wszystkie dzieci. Emigrantów z relokacji, która i tak by nas nie obowiązywała, ale pomińmy to. 2000 emigrantów, sprawdzonych emigrantów, zagrożenie straszne dla Polski. 700 000 emigrantów wpuszczonych przez PiS, nie ma problemu, zagrożenia żadnego nie ma. To jest taka typowa logika PiS. Ale no nie tylko PiS-u, bo i też samych pisowców, zwolenników PiS-u, że tak powiem. No teraz mógłbym chyba śmiało powiedzieć do wyborców PiS. Widzicie matołki głosujące na PiS, jak was pięknie w bambuko po prostu robią. Z jednej strony zapowiadają chrystianizację Europy i ochronę granic, a z drugiej strony wpuszczają hurtowo setki tysięcy muzułmaninów do Polski, do Europy ściągają, narzekają na Merkel, że tyle wpuszczała, na Francję, że w Polsce nie będzie tak jak Francja czy Niemcy, a wpuścili więcej niż Niemcy i Francja łącznie. Pisowskie matołki obiecują wam wymalowanie farbą linii parkingowych, a sobie domy w Chorwacji kupują. I tak jest po prostu ze wszystkim. Cały czas was robią w chuchu, że tak powiem, delikatnie. No a wy ciągle jesteście przeszczęśliwi.
I jak znam życie, jak znam pisowców, i tak będzie na Tuska, że Tusk chce sprowadzić, że Tusk na pisowskie, że no nie będę tego wijał w bawełnę, na pisowskie skurwysyństwo jesteście kompletnie ślepi, mówię do zwolenników PiS-u. Pamiętacie, co robił Tusk 50 lat temu, a kompletnie jesteście ślepi to, co macie teraz przed oczami, dosłownie przed oczami. Ale PiS potrzebuje takich wyborców, właśnie tępych, ślepych, zapatrzonych, niemyślących trzeźwo logicznie. Wyobraźcie sobie, gdyby coś takiego wyszło na jaw za PO. Przecież to by, PiS by ich, nie wiem, rozkręcił aferę nie tylko międzynarodową, ale międzyplanetarną. Przez głupie ośmiorniczki, spotkanie USOwy, PO straciło władzę. PiS zrobił taki przekręt, jakiego nie robili, nie wiem, w historii chyba Polski takiego przekrętu nie było. Bo nie wiem, czy afera Rywina była większa od tego, co zrobili teraz pisowcy. I co? Polacy, kurwa, nic się nie stało. Najważniejsze jest to, że film Agnieszki Holland wyszedł. Ważniejsze jest to, że Tusk coś tam powiedział. Ale kurwa, że pisowcy ściągnęli setki tysięcy emigrantów do Polski, do Europy. Chuj, nie ma tematu, nie ma o czym gadać. Dobra, kończę, bo się zaczynam nakręcać. Powiem wam, że naprawdę ci, co głosują na PiS, to są albo desperaci, albo po prostu debile. Lub po prostu niepełnosprawni umysłowo, bo mając przed oczami takie afery, takie przekręty, oni dalej ślepo w nich wierzą, nie widzą w tym problemu, to nie wiem, co może ich spotkać, żeby otrzeźwieli. Bo PO ma swoje grzechy, ma swoje błędy i tego nikt nie ukrywa. Ale PO w porównaniu z PiS-em to są po prostu byli harcerzyki, bo PiS to już jest po prostu zwykła państwowa mafia. I to jest według mnie najtrafniejsze określenie dla tej pisowskiej szubry. Tyle na dzisiaj, dzięki. Piszcie jak zawsze, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Mam nadzieję, że mnie za to nie posadzą, że dzisiaj tak pojechałem. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego materiału. Hej! Thank you.